Witajcie moi drodzy, kolejny unboxing, tym razem marka Morbidelli i nowy adventure z jej firmy. Właśnie mam w studio karton z motocyklem, coś ciężkie. No niestety sam, przydałaby mi się jakaś pomoc w tym unboxingu. A ty chłopczyku skąd? Ja się zahibernowałem I w październiku. Czy i z- jest już wiosna 2026 i nowy sezon? Ale zaraz będzie. Się zahibernowałem i z Chin przyjechałem, fajnie było? Dobra, wychodzę. Nie wiem, przespałem ostatnie 5 miesięcy. Czekam na dobrą pogodę. Przecież nie da się wytrzymać bez jazdy motocyklem. Partnerem materiału jest sklep z akcesoriami i częściami do motocykli i kładów motor-plant.pl. Dzień dobry. Tym samym wydaliśmy cały budżet na efekty specjalne w 2026 roku na nasze produkcje filmowe. Kłaniam się nisko, Maciek. Kuba, kłaniam Zapraszam się. trochę bardziej do mojego świata, bo to motocykl adventurowy. Dzisiaj będziemy odpakowywać MBP Morbidelli T502X, który to motocykl jest motocyklem adventurowym i według producenta jest przewidziany w 80% na asfalt, a w 20% na offroad. Nie wiem, jakim magicznym algorytmem zostało to wyliczone, tak czy inaczej jest tak napisane. Jeśli chodzi o ofertę i uzupełnienie oferty, to Kuba powie Wam 2 zdania na ten temat. Przede wszystkim mieliśmy do tej pory jednego dużego adventura z silnikiem V2, który bardzo dobrze przyjął się rynkowo w 2 wersjach, z kołem szprychowym i z kołem aluminiowym. Mamy też mocarnego Cruisera, też z podobnym silnikiem właśnie litrowym. Tego oczekiwali klienci, czyli średniej pojemności, przygodowe, adventurowe motocykle i będziemy je mieli 2 w tym roku, czyli 502X i jeszcze 352X. I słuchajcie, tutaj jeszcze 2 słowa na temat tych motocykli. Trzeba zauważyć, że motocykliści dzisiaj są dużo bardziej świadomi i wiedzą, co jest im potrzebne. Kiedyś, 20 lat temu, taki motocykl pewnie nie miałoby sensu, bo musi być albo litr, albo litr. albo nic, albo litr. A tutaj mamy 500, bardziej dopasowaną do potrzeb ludzi, którzy chcieliby sobie polatać po wioseczce. Dobra, I- bo pan reżyser mówi, że Żeby się sprężać. że pierdzielimy o farmazony. I Dobra, A2. otwieramy go. Otwieramy gościa. Dla potomnych. I pod poduszeczkę. Rzut numer 458. Powtórka dubel. Patrzcie, jaka elegancka plecionka. Jest to normalnie XXI wiek, przydrutowane elegancko, naciągnięte, tak, że nie ma prawa się tutaj nic wyglebić. Chodźcie tutaj jeszcze, zobaczcie, jak ten motocykl jest zamontowany. Zupełnie inaczej zamontowany, usytuowany w tej klatce. Zupełnie inaczej niż poprzednie. Patrzcie, mamy tutaj risery od kierownicy. Ktoś tutaj doklepał taką elegancką blaszkę i przykręcił do tych riserów tak, że on rusza się z całym tym. To jest bardzo dobrze, to oznacza, że jemu w transporcie się nic nie stanie. Tutaj fajnie go. Poka tego. A, no i tu jest kierownica. Oczywiście, zobaczcie, jakie uszka ktoś specjalnie dospawał. A tutaj widać, że chyba elektrodową spawarką ktoś to robił, bo takie są glutki. A to mnie totalnie rozczuliło, jak Chińczycy dbają o te motocykle. Zobaczcie, jak tutaj jest przytwierdzony do tylnego wahacza. Nie ma siły, żeby go ruszyć. Patrzcie, elegancko tutaj gumeczka nałożona na ten drucik po to, żeby nie heblować tutaj tak i ośki, która tutaj wystaje, więc wszystko jest zgodnie ze sztuką, porządnie zamontowane. Metoda przydrutowania tutaj jest obecna. Śmieję się oczywiście, bo druciarstwo jest pejoratywnym określeniem, ale akurat w tym wymiarze jest naprawdę spoko. Zobaczcie, jakie ładne. Nie w jednej terenówce nie ma pod spodem takiego ładnego tego. Kierownica na lewo, a na prawo wszystkie urządzenia, które trzeba podłączyć, więc manetki. Jak coś jest problematyczne w Waszej wyprawie, jak jeździcie tym motocyklem, to trzeba wcisnąć guzik SOS i wszystko już jest... Ram ba ba bam, ram ba ba bam, ram ba ba bam. Nie, stary, polecił. Ja będę go trzymał za kierownicę, żeby się nie przewrócił, a Ty kręć. Co my tu mamy? Przednią szybę, co by nam w twarz nie wiało i handbary, co by nam w ręce nie wiało.
to jest jakieś przesłanie od tych, co pakowali. Tutaj jest X, tutaj na pewno coś jest ukryte, zaraz to sprawdzimy. Duży tablet. Fajny Jezu. tablet w pakiecie. A, bo on jest pionowy, taki jak powinien być, kurde. Wow! Moi drodzy, jak kupicie sobie Morbidelli, to w pakiecie dostajecie powiewa luksusem, co? Teczuszka na dokumenty, kluczyk, karta, etui. To jest podskórza? To jest Karta? włoska skóra, czy jaka? Włoska skóra z kangura. Najprawdziwsza Z aligatora? ekoskóra. To jest ze skóry aligatora, który jest w Unii Europejskiej pod ochroną, ale nie występuje. Klocki Lego dla dużych chłopców. Polecam każdemu. Czerwony dobry kolor, czy nie? Świeci. Jeszcze Tutaj, o, tu już na przykład za bardzo. Dotykam. Fantastycznie. Dla mnie się podoba. Nie moje kolory. Biała perła jest naprawdę ładna. Dodatki stylistyczne, wiesz, niebieski to jest ich kolor, który jest często używany w motocyklach Morbidelli. Natomiast dla mnie trochę przesyt To. ilości tych kolorów, bo Taki- mamy taki biel, mamy powinien być. szary, mamy niebieski, mamy czerwony. Ja widziałbym go jako na przykład monokolorowy. Mały. Siedzenie ładne, ale jak cię kręcę, no ten napis to jest, wiecie, trzeba byłoby to ściągnąć, bo to takie brzydko. Markowe, to jest brzydkie. Na pierwszy montaż Morbidelli wyposażyło go w oponki Pirelli Scorpion Rally. Maciek, coś więcej na temat tych opon? Bardziej To są szutry, opony- asfalty, uniwersal. Niestety muszę je lekko skrytykować, gdyż Okej. są montowane do większości nowych chińskich motocykli i to są opony, które wyglądają jakby można było nimi wjechać w teren, ale Okej. generalnie w terenie są bardzo słabe, chyba że w takim malutkim piaseczku, a na asfalcie bardzo hałasuje tylna opona, no powyżej bo tu 120 jest huk, no jak na kostka, kostce nie? trochę, więc... Jakby nie było, ale wyglądają charakternie. No i co jeszcze jest dobre, że mamy tutaj felgi z zewnętrznym oplotem szprych. Mamy tutaj dwie tarcze z przodu, koronka ABS-u, tarcze i zaciski mamy z firmy Huan i to jest firma hiszpańska, a jako ciekawostkę powiem Wam, że została kupiona i wcielona w dużą markę, korporację Brembo, także jest to jak najbardziej jakościowy produkt. Co do samego błotnika, to podoba mi się tutaj matowe wykończenie i mamy całkiem spory prześwit. To jest jeszcze z rowerów MTB, za każdym razem patrzę, czy jak poleci jakiś kamień czy gałązka, to czy się tutaj przetoczy. Tak, przetoczy się. Dobra. Całkiem sensowna osłona spodu. Tutaj mamy dwa kolektory wydechowe, bo jak wiecie jest tutaj silnik rzędowy, dwucylindrowy. Osłona również chłodnicy, która jest plastikowa, ale w offroadzie myślę, że Ale pomoże. chwali się, że nawet jest plastikowa, Tak, bo że jest. ona i tak zatrzyma te Dokładnie. kamyczki pierwsze, więc to, że jest plastikowa, to Ja nic wam- nie znaczy. Żebyście, moi drodzy, nie mówili, że krzywo przykręcone, to samo Morbidelli tutaj nagwintowało miejsce w kierownicy rurkowej i możemy sobie śrubkę przykręcić kontrującą. Elegancko rurku, przykręcone. Czekaj. Przepraszam, tutaj Maluteńki dostawa. imbusik. Uwaga. A tu mamy torksy, nie mamy imbusów. Powiem Wam, że przydałby nam się zestaw takich śrubokrętów, jak mają elektrycy. Ale uwaga, jakiej firmy? Milwaukee. Tak jest! Pozdrawiam mojego wujka Wawrzyna ze Stanów, który jeździ na Harley'u i ma klub bilardowy. I klub AA. Mi się... I masarnie. I jest z Milwaukee, jak większość mojej rodziny z gór. Alkoholików. Tak, Nieaktywnych. słuchajcie, jeśli chodzi o aktywnych, jeśli chodzi o aktywnych alkoholików i Milwaukee, to widziałem taką elegancką, taki nosidełko do piwa i na dole było nosidełko do alkoholu i tam na dole było napisane Chmielłoki. Kolejność przykręcania jest właśnie taka, że najpierw ta manetka, a potem przykręcamy kierownicę do tych riserków, które są osobno, nie są z górną półką, więc tak tu to wygląda. Według mnie powinny być tu jakieś podkładki, proszę Cię bardzo, ale niestety ich tu nie ma i co najgorsze, nie ma podziałki na kierownicy, więc zaraz jakąś suwmiarką będziemy musieli to wymierzyć, no bo przecież nie jesteśmy na oko w stanie przykręcić tego tak, żeby to było równo. Tu proszę Państwa się zakłada linkę od sprzęgła, od dołu, ale oczywiście nic nie widzę. Jakie mamy sprzęgło? Przechodzi tędy
Uwaga! Podpowiem wam, że nie jest hydrauliczne. Nie, no tu jest zwykła lineczka. Sprzęgło hydrauliczne. A, chyba, że tak. Zobaczcie, jak to jest fachowo zabezpieczone. Jest od razu czepek. Można... O, i coś leci z dołu. Jezu, jakieś części. Można iść od razu do fryzjera na trwałą. Przepraszam, jest też odpowiedź na bardzo nurtujące pytanie. Czy są gmole do No tego jakie? sprzętu? Są od razu fabrycznie przykręcone, nie trzeba nic robić. Co prawda wyglądają dość minimalistycznie, ale wierzcie mi, że na pewno swoje role spełniają. I uwaga! Mała rzecz cieszy, co? Detalik, taki tutaj gumeczka z MBP. Fajne. I zobaczcie jeszcze te klamki od sprzęgła i hamulca. Możecie sobie wyregulować odległość, czyli dla tych, którzy mają palce pianisty i dla tych, którzy mają paluszki troszkę krótsze. Bezproblemowo. Wzrościk trochę niższy. Tu. Czyli właśnie. Proszę bardzo. Bardzo ładnie to wszystko Mnie to wygląda. troszkę tracerem zalatuje, ale powiem wam, że spasowanie elementów jest idealne, dosłownie. Dobra, Ja mam spore doświadczenie w branży rowerowej, gdzie faktycznie rowery takie, wiecie, karbonowe klasy premium, jak się montowało przerzutki, jak to wszystko było wykonane, regulowało się, no to no, może były troszkę wyższe jeszcze jakościowo niż to, ale to na pewno odbiega od takich zupełnie tanich, prostych produktów. Jest sztywniutko, elegancko siedzi. Oczywiście robiłem to w rękawiczkach, ale musiałem je na chwileczkę ściągnąć, bo przecież w rękawiczkach to Nie wolno. wiecie, jak to się działa. Dobrze do kamery wygląda, ale lepiej jest paluchami po prostu to robić, bo można złapać lepiej. A tutaj trzeba trafić. Proszę ja Ciebie. 20 lat minęło od produkcji motocykla, który mam w domu, czyli od Hondy. Ale przelotki do przykręcenia siedzenia są dokładnie takie same. Zobaczcie, taka mała tulejeczka, na to zakłada się gumkę. No i dzięki temu powiedzmy, że ma to jakąś tam pracę. Nie jest tak na sztywno, sztywniutko. Ta gumeczka, o której Wam mówiłem, tutaj już jest zamontowana, żeby tam lekko coś to pracowało. Musimy wepchnąć w otworek drugą. Najlepsze, najtrwalsze przykręcenie ręką będzie. Dobra, zaraz się poprawi. Szybę akurat z gumą trzeba założyć, bo jak to rezonuje, wiesz, będą jakieś wibracje. Natomiast co? To jest taka czynność, której nie robimy w rękawiczkach. Potrzeba mieć bardzo, bardzo dobre wczucie. I ta szyba jest duża i zobaczcie, że jest leciuteńki deflektorek. Jest w ten sposób wyprofilowana, także będzie bardzo ładnie podcinała wiatr. A jak wiadomo, aerodynamika jest ważna. I to, jak nam mocno wieje podczas jazdy, pretenduje, ile kilometrów będziemy mogli przejechać. Ten motorek ma 47,6 konia, będąc bardzo precyzyjnym, i 41,5 niutka. Czyli A2. Tak, jeśli chodzi o jazdę w terenie, niestety waga nie jest jego najmocniejszą stroną, dlatego że na sucho waży 210 kg. Uwaga, na sucho, więc jeszcze oleje, płyny, inne rzeczy spowodują, że na pewno ta waga wzrośnie. A jest, przypominam, sprzętem do tego, żeby adventurkowo sobie pośmigać. Kanapa na wysokości 840 mm. No powiedzmy, że jest to dość wysoko, tak więcej niż w standardzie, no ale adventurowe motocykle tak mają, że mają trochę więcej niż sporciaki. 19 z przodu, 17 z tyłu, o oponkach już powiedzieliśmy. Bardzo fajny system łączenia telefonu z wyświetlaczem, dzięki czemu będziecie mogli zrobić mirror linka. My tego tutaj nie zrobimy, dlatego że każdy motocykl ma swoje oddzielne i jak raz zarejestrujecie, to potem nie będzie tego mogła zrobić następna osoba, więc po prostu tego nie robimy. Natomiast mam nadzieję, że uda nam się Wam to pokazać. Poprzednio oświadczyłem się temu motocyklowi, nie temu, tylko poprzedniemu, i na skręconej kierownicy przyklejałem ten odblask, w związku z czym był przyklejony krzywo. MBP, żeby uniknąć tego błędu, od razu przykleiło to w fabryce, tak żeby był pojazd homologowany, więc tylko zostało mi... I co to oznacza, Maciek?
że ciężej nam będzie odkleić, bo ten klej dłużej się już trzyma. Młotek i przecinak będzie dla chcącego, potrzebny. Majster, dawaj majzel. Pał, pał. Młotek, przecinak i idzie, jak złoto. Damy radę. Słuchajcie, co o tym sprzęcie jeszcze powinniśmy wam powiedzieć? Wszystko. Przede wszystkim Dobra. wyposażenie Dawaj multimedia. Pokaż jak się podnosi chyba. Jest taki cycek, a że cycki lubię dotykać, to chętnie wam to pokażę. O, pyk. A jak będziesz to Regulacja, robił, a jak będziesz wiesz to co, robił podczas jazdy? Nie będę. Słuchajcie, strasznie, Dobra, idziemy po wachę. strasznie mnie korci, żeby nacisnąć ten guzik SOS. Co się stanie? Czekaj, niech zobaczy. Święty Mikołaj przyjedzie. Albo niech święta Mikołajka. O, fajnie wygląda, fajny ten. Weź naciśnij SOS. I co? Jedzie ktoś po nas? Po prostu jak masz wypadek i spadniesz z motocykla, to podchodzisz do niego i naciskasz. A pierdziele, mieliśmy skończyć o 16:30, jest 12:30. Idźmy już do domu. Słuchajcie, to są światła do jazdy dziennej. Bardzo mało motocykli już nowych ma taką funkcję, gdzie samodzielnie te światła się przełącza, ale żeby włączyć światła mijania, czyli te, powiedzmy, już do jazdy po ciemku, to trzeba to zrobić ręcznie, normalnie, rzadko który motocykl tak ma i to są światła mijania. Słuchajcie, nie każda morda pasuje do Morbidelli, ale mi nie pasuje na pewno przyklejanie tych naklejek, bo to jest bardzo trudne zajęcie i na pewno zrobimy to źle, więc pozwolicie, że odpuścimy sobie naklejanie tego na felgi. Mamy dwa tryby jazdy, standardowy i offroadowy. Dobra, moi drodzy, to możemy się w takim razie przysiąść do tego sprzęciku. Ja mam 1,82 m, ważę 77 kg i na siedząco, jak jadę, wyglądam w ten sposób. Ja nogi akurat zawsze trzymam o tak, jakbym dał tak, to by pewnie było troszkę wygodniej, przeszkadza mi tutaj tak dźwignia, więc pewnie trzeba byłoby wyregulować. Szczerze mówiąc, jak się siedzi, to sprawia wrażenie większego motocykla niż jest. Kokpit jest zdecydowanie dalej niż w moim motocyklu, którym jeżdżę na co dzień. Długo jest do tej szyby. Generalnie z tyłu jest krótko, także ten środek ciężkości tak chyba całkiem nieźle byłby wyważony. Jeśli chodzi o jazdę na stojąco, no to do tego nie jest najlepszy, dlatego że trzeba byłoby tak bak złapać, a tak w ten sposób już się ma trochę nogi wygięte, więc tylko za tą część, a nie za bak. Tak się przedstawia sprzęcik. Słuchajcie, jeśli chodzi o wygląd, oczywiście każdy to oceni samodzielnie. Czy Wam się podoba, czy nie? Czekaj, zwój. Tak się prezentuje MBP Morbidelli T502X. Moi drodzy, cena 22 990 zł. Myślę, że to będzie nowe rozdanie w kategorii niewielkich adventure'ów na kategorię prawa jazdy. A dwa, oprócz tego zabieramy go niedługo na testy redakcyjne gdzieś w ciepłe miejsce, chociaż jak będzie na plusie, to i pewnie tutaj pojeździmy. Co prawda nie zanosi się na zbyt dobrą pogodę. Słuchajcie, jeśli interesuje Was więcej szczegółów na temat tego motocykla, to zapraszamy Was na stronę Morbidelli. Link będzie w pierwszym komentarzu i w opisie filmu. Na deser, już bez naszego Gadania. pitolenia, posłuchamy, jak maszyna pracuje. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy Was do obejrzenia innych filmów na tym kanale, zostawienia subskrypcji, no i oczywiście komentarz. Co sądzicie o tym sprzęcie? Czy jest fajny, czy się przyjmie i czy ta pojemność ma w Wystarczy. Polsce sens? Wystarczy. Konkurencję ten motocykl ma niewielką w tej klasie. Dzięki, do zobaczenia. Palmy Ciao. go.